Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii, można by powiedzieć, że poradniki. W tym materiale pokażę Wam, jak pobrać, zainstalować oraz ustawić WOT Classic stworzony przez graczy, a więc World of Tanks. Wchodzimy najpierw na tą stronę, która będzie w opisie, oficjalna strona projektu. Podobno nie jest ona oficjalną, ale na razie jako taką. Więc tutaj sobie wchodzimy i pobieramy tą grę. Na razie widzicie, mamy niekorzystny język. Możemy to oczywiście przetłumaczyć, patrzcie. Przetłumacz tu. Można też na angielski sobie wybrać. Jak ktoś chce. Widzicie. Wybierz inny język i tu sobie wybieramy na przykład angielski, tłumacz. Proszę, mamy po angielsku. A jak nie da, po prostu wracamy na ten, który ja chcę, czyli polski. Jest polski, tłumacz. Mamy. I pobieramy wersję bardziej wymagającą. Tutaj więcej waży. Ona jest dla lepszych komputerów, ale jak na wersji 1.0.1.0 to nie ma problemu. Można oczywiście to odkliknąć, mieć mniejsze, mimo że będzie trochę więcej na dysku zajmowało, ale co tam kilka gigabajtów w dzisiejszych czasach. No i to są tu wymagania, inne tam elementy. I teraz właśnie klikamy pobierz na tą wersję większą, tu jest 0.1.0, pełna wersja klienta, ale to też i to też. Można grać na Androidzie, jakby kto chciał, ale ciężko zapewne. I klikamy pobierz. Na razie się do końca nie ładuje, możemy kliknąć, żeby zachęcić pobierz mimo to, chwilę poczekać. I już się właśnie zaczyna pobieranie. Jest ile tam minut? 21, 22 i to się rusza. Poczekamy chwilę, żebyście widzieli efekt. O, widzicie, już się pobiera. Teraz jak już pobraliśmy, przechodzimy tutaj, czyli do pobranych. Mamy właśnie tutaj pobrane, jak widać. Nie musimy nic z nimi robić, po prostu klikamy to. O, i tu właśnie otwieramy ten program. Jak widzimy, no to klikamy go, on to tam się musi przetworzyć. Zbliża się już właśnie ku końcowi, no i mamy. Klikamy oczywiście tak. Teraz tą opcję odklikujemy. Dysk F można to przestawić. Domyślicie się, tak jak standardowo, jak w każdym pliku, może być inny język trochę dziwnie, ale poza tym to tak samo w miarę. Już się, jak widzicie, ma ku końcowi. Bardzo się więc z tego cieszymy. W moim przypadku teraz, jak było, to trwało niecałe kilkanaście minut, bym powiedział. O, i teraz możemy, tu jest skrót World of Tanks, możemy zastosować jak chcemy, możemy nie stosować. No dobrze, to ja kliknę, że chcę ten skrót albo nie. Dobra, nieważne. I tak możemy sobie ustawić we własnym zakresie, jakbyśmy chcieli. Bezpośrednio w pliku i koniec. Widzicie? No już koniec wszystkiego, możemy to powyłączać. I teraz idziemy tam, gdzie nas to interesuje. Wcześniej tutaj natomiast przechodzimy i szukamy World of Tanks. Możemy z wyszukiwania skorzystać, albo tu po prostu, patrzcie, podpisamy sobie World of Tanks Classic, żeby nie było problemu. Jest World of Tanks, klikamy utwórz skrót jak chcemy. Możemy to sobie dodać do paska zadań innych tego typu właściwości, to jest skrót, tak? No, ja wolę jeszcze tak się dowiedzieć. Bardzo ważna sprawa. Klikamy wyłącz skalowanie ekranu dla ustawień wysokiej rozdzielczości, znaczy można mieć włączone, można mieć wyłączone. Najważniejsze, uruchom ten program jako
administrator. I teraz patrzcie, klikamy, otworzy nam się coś takiego, to już możemy wyłączyć. To jest tak, że tu mod mamy do gry, a tutaj bezpośrednio World of Tanks. Klikamy World of Tanks, nam się zacznie ładować. Na razie tak to dziwnie wygląda. Duże, małe, ciężko. Można jeszcze nawigować. Powiększyć, a może my jednak to ściszymy, wiecie? Dobra, niech będzie na jeden ostatecznie. Patrzcie, już tu jesteśmy. Tu możemy się zalogować, próbowałem, ale do końca nie ufam tej stronie, która tam jest. O, tu możemy, bardzo ważne, to trzeba dać, będzie łatwiej. Później jeszcze pełny ekran, inne ustawienia będą. No i patrzcie, a tu się ładuje. Tu już teraz się nie ładuje, normalnie się ładuje i klikamy tak. To się na dysku zapisuje, to jest w tym przypadku wersja offline, mamy czołg. Oczywiście nie powinno tak to wyglądać. Nieważne, pierwsze co robimy, klikamy tutaj. To są ustawienia. Zmieniamy język na angielski. I wtedy zatwierdź i zamknij. A dobra, już się zatwierdziło. To jest pierwsza opcja. Wchodzimy dalej właśnie w to. No tu ustawimy różne opcje. Tu mam zaznaczone tekstury HD, możemy odkliknąć. Możemy sobie wziąć cieni. Dystans cieni. No. I tutaj jakieś dopałki, ustawienia. Tu czy mamy tryb nagrywania, ma być pulpit. Taki, ja korzystam z tego, ale jeszcze testuję. Tu możemy pełny ekran sobie włączyć jak chcemy i różne inne opcje. Efekt gąsienic. Tu, że widać, to jest efekt, na razie jest to włączone. I tu opcję kontrola. Tu też bardzo ważne, możemy sobie i tu zmieniamy na klawiaturę koniecznie. Żeby było dobrze. I jak samo save confirm. No, tak czy siak możemy to zresetować, ustawienia chyba będzie od początku i tak dalej. Jaka opcja nas interesuje teraz najbardziej? Szukamy tak, gdzie w wersji angielskiej będzie X, czyli tryb snajperski auto aim. Widzicie, jeszcze chwilę tu był problem, tak właśnie ma się tu załadowywać za każdym razem. Można niby wejść do gry bez tego, ale jakoś nie jestem przekonany. No i to nam się ładuje jak chcemy. Wtedy login. Wiem już dlaczego źle zrobiłem, zmieniałem klawiszologię z joystickiem. No czasami tak się dzieje, tu w ogóle się tym nie przejmujcie. Patrzcie, tak to trzeba zrobić, confirm i dopiero ustawienia. No i właśnie tu jest raczej tak, bo to look, czyli zaznaczenie celu, więc tu klikamy lewym przyciskiem myszy i teraz prawym. Widzicie, mamy right, mouse, button. Dobra, tak ma być. To jest raczej właśnie ten przycisk właściwy. No nic, na razie tylko tu mamy, czyli confirm i zaraz zobaczymy, czy się to ustawiło w ogóle. No raczej tak. Są jakieś inne opcje, ale jeszcze nie testowałem. To jest właśnie podstawa ustawienia. Ale to jeszcze nie wszystko, musicie coś poznać. O, tu możecie pełny ekran od razu włączyć, tu wyjść z gry, tu wejść na forum, tu są osiągnięcia. Jakimś pojazdem żeście zrobili, tu jest sklep, tu możecie kupić, o tu właśnie srebro możecie zdobyć za darmo, później już trzeba, no, tu są różne waluty, złoto to dolary, a srebro to srebro, też może być też tu, bo tu są dwa symbole dolara, możemy tu przewijać, do przodu tu się wolno scrollem przewija, no ale niestety tak jest, teraz klikacie tak, żeby wrócić. No, tutaj na nic się nie patrzycie. Tutaj ile poziom wybieracie. Tier pojazdu, jaki chcecie. Nie wiem po co 15 jest. Tu nazwę. Na przykład mouse.
I macie mausa. Widzicie. Wyrzucicie to od początku, zbieracie. I tak tu właśnie jest. Z dziesiątek mamy mausa, ISA 7. A może nawet jest to, zaraz zobaczymy. Raczej jest to nie ma. O, widzicie, nie ma esetki. No i widzicie, to jest właśnie lista czołgu. Są jeszcze inne. To jest dekal. Tu coś tam ustawiacie, jakiś rozmiar czegoś. To jest personalizacja pojazdu. Żeby to odłączyć, trzeba jeszcze raz dekal kliknąć. Okej, to tam... Nieważne, to się czasami pojawia. Kamuflaż. Dobieracie kamuflaż. Usuń kamuflaż. I jeszcze raz kamuflaż, żeby to się wyłączyła ta opcja. Wyposażenie. To jest wyposażenie, które kupujemy w sklepie. Można zamontować. Widzicie, 3 są miejsca. Różne tam mniejsze przeładowanie, szybkość, prędkość pojazdu, moc silnika. Czekajcie jeszcze raz, żeby to odnowić. No i tak, tutaj właśnie weźmiemy jakiś pierwszy tier. Możemy z 1. Tu macie parametry różne. No i tak, tu klikamy pancerz. Mamy pancerz pojazdu. Nie jest on aktywny, tylko te płyty podstawowe pokazuje. Trzeba nie dość, że najechać, to jeszcze lewym przyciskiem myszy nacisnąć, żeby wiedzieć, ile płyty poszczególne mają gdzie. Bok, tył. No a żeby to zniwelować jeszcze raz, pancerz odklikuje się. To właśnie jest taki system. Czy zgadza się z tymi płytami? Pewnie tak. Porażnia penetracji. Oczywiście złotych pocisków nie ma wcale, jak to wtedy. W tym czasie pojemność 1004. Życie 100, no i różne takie parametry. I tu właśnie dobrze jest kliknąć to, eksportować. Bo czasami jakieś takie problemy potrafią się zdarzać. Ogólnie to jest wersja jakoby symulatora, więc inna ekonomia, inna ilość pocisków. No a jak chcemy do bitwy ruszyć, klikamy bitwa, wybieramy tutaj tryby. Trybów tu jest wiele. Testowanie pojazdu. Ja na razie głównie korzystam z tego. Jak opanuję inne, to zrobię poradnik, drugą część. Z tego się korzysta i jest random 7/7. Trzeba kliknąć. Jak coś się złego stanie, zobaczycie, że pojazd się niszczy, no to wtedy trzeba wyjść z gry, jeszcze raz włączyć. Szybkość to włącza. I kontynuować. Można też, jak zniszczycie pojazd w tej bitwie, niby on był normalnie w bitwie, jeszcze się nie skończył, ale możecie nim jechać, ale zalecałbym jednak na zmianę 2 pojazdami, raz jednym, raz drugim, wtedy się minimalizuje ilość błędów, ale tą opcję musicie zaznaczyć, wyeksportować i uważać właśnie na to, będzie po prostu lepiej. Zapomniałem wam jeszcze powiedzieć, że bardzo ważne jest ustawienie kamery, które ja wcześniej zbagatelizowałem. Myślałem, że to chodzi o powtórkę, jednak nie. Szybkość kamery w przybliżeniu jest w razie kliknięcia klawisza Shift, co powoduje używanie celownika snajperskiego. Ja mam tu ustawione na 8, przynajmniej od 1 do 9 możecie. To jest podstawowa podczas jazdy. Nie wiem, czy ten parametr wpływa na ten też, bo to jednak oba są, ale ustawiłem tak. Tu było 1, zmieniłem na 3 w tym miejscu i 8 tutaj. Jednak ja mam myszkę trochę zwiększoną. Im więcej DPI macie i trybów, tym więcej możecie ustawić. Ja jestem na drugim trybie i maksymalnie zwiększyłem jeszcze kursor myszy. Zaraz wam zresztą to pokażę. To już możemy sobie zamknąć. Wystarczy... No ja tu cancel. Anuluj. Wy oczywiście zapisujecie i potwierdzacie. Tutaj właśnie jeszcze bardzo ważny element. Jeżeli chodzi o te kamery, to trzeba doprowadzić do takiego momentu, aż obraz wam nie będzie trzęsł, jak po prostu będziecie ruszać kursorem, czyli automatycznie tą kamerą będzie się zmieniała.
i możecie nie wiedzieć, jak to dokładnie skonfigurować, ale zapewniam was, że będziecie wiedzieli, kiedy obraz się trzęsie, no po prostu, chociaż też może to zależy od podkładki i innych, ale będziecie na pewno to widzieli. Jeżeli zastanawiacie się, no niby trzęsie, niby nie jestem pewien, to zawsze lepiej niższą opcję ustawić, to bardzo ważne. No chyba, że tu ustawicie bardzo mało, no to wtedy jak z 3 na 2 zmienię, no to ogromnie to spadnie, mówię wam. Ja mam myszkę gdzieś tak około, nie wiem, 4, 5, może 6 tysięcy dpi. Maksymalne, jaką spotkałem, to 16 tysięcy. Natomiast na mojej myszce ja ustawiłem maksymalną szybkość kursora. I mam drugi tryb, to znaczy do nagrywania mam inną myszkę, ja ustawiłem na tamtej. Na tej bym jeszcze musiał sprawdzić, bo to bardzo ważne. Mi się przypomniało. A jak to w ogóle zrobić? Jest panel sterowania. Proszę bardzo. Szukamy zakładki mysz. Mamy. Klikamy. Przechodzimy do sprzęt chyba, tak? Nie. Przechodzimy do opcji wskaźnika i szybko. To jest na połowę. Ja tu przedstawiłem na maksimum. Nie testowałem jeszcze, jak to by był kursor w przypadku nagrania. To jest chyba najważniejsze, prawda? Muszę zobaczyć, jak się to zmienia. Tak czy inaczej, tutaj właśnie trzeba to ustawić, żeby było. Bardzo ważne. Oprócz tego, co tu widzicie, należy jeszcze zaznaczyć, ja miałem wcześniej tę opcję, zwiększ precyzję wskaźnika, wtedy obraz nie będzie wam aż tak bardzo skakał, więc zalecam zdecydowanie to zaznaczyć. Dodatkowo osobne myszki na nowszych systemach, nie wiem, 10, 11, mają jeszcze dodatkowo własną możliwość ustawienia tej precyzji. Chyba też tam osobny wskaźnik, czy o jakieś tam minimalne wartości można podwyższyć. Dodatkowo oprócz tego jeszcze na samej myszce można też ją skonfigurować dodatkowo, żeby no po prostu zaprogramować własne przyciski DPI, rozdzielczości, nie dość częstotliwości, właściwie czułość myszki. Nie dość, że można co zrobić właśnie tutaj w panelu gdzieś, jeżeli się wyświetla, to tak i korzystać, a nawet skonfigurować to bezpośrednio w myszce. Oczywiście musi być do tego dostosowana. Zazwyczaj, jeżeli są standardowe te przełączniki, no to jest tu z góry narzucone i można tą czułość zmieniać. W przypadku aktualizacji, jeszcze wam powiem, tu wchodzimy i tu jest folder save. I ten folder, znaczy folder jak folder, te dwa pliki trzeba najlepiej gdzieś przerzucić indziej, ponieważ jak dorzucamy aktualizację jeszcze przed launcherem, który no będzie to automatycznie robił, gdy wybierzemy konkretne opcje, to będzie właśnie aktualizacja 0.2.0, przynajmniej 0.1.1 na razie jest 0.1.0. Co prawda małe aktualizacje już powchodziły, może nawet kilka, a przynajmniej jedna. No i właśnie to sobie przerzucamy ten najlepiej cały folder, czy przynajmniej te dwa pliki gdzie indziej. Jeżeli zmieniamy nazwę, to oczywiście później musimy wrócić na taką, jaka tu jest. Ale wtedy folder save oczywiście automatycznie się utworzy, więc tylko te pliki wystarczy podmienić. To nasze osiągnięcia. To są właśnie typowe osiągnięcia. Natomiast tutaj zapis gry. Pospolity, common. Chyba tak to właśnie było. I tak to należy zrobić. Należy jeszcze dodać, że zdarza się taki problem tracenia prędkości wraz ze skrętem czołgu, jednakowoż jest tylko to zdarza się na niskich poziomach, czyli między innymi pierwszym, drugim. Początkowo możecie mieć mieszane uczucia, ja też tak miałem, ale w końcu się to naprawiło. Oczywiście wkrótce rozwiążą to twórcy pod względem technicznym i nie będzie tego problemu. Co jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno czołgi potrafią się niszczyć i jak temu przeciwdziałać? Między innymi są przynajmniej dwie opcje. Gra ma dobry dzień lub
trzeba żonglować czołgami, 3, 4, no najlepiej 5 zmieniać je, grać właśnie takimi, żeby ta pula tych 3, 4, 5 czołgów po kolei była no, najlepiej taka sama i nie częściej się zmieniała. Możecie pobrać World of Tanks również z dysku Google mojego linku, wam go właśnie udostępniłem. Waży trochę, ponieważ ponad 7 GB, 7,5 gdzieś, no właśnie to można porównać do tej aktualizacji 0.7.0, nawet 0.7.5 mógłbym powiedzieć. No ale tak po prostu jest. Nie ma jak w zwykłym wocie, że wszystko się przerabia w sieci. Tutaj mamy u siebie, może by to pewnie jakoś modyfikować i tak dalej. Bardzo łatwo, wystarczy najeżdżamy, tu jest element i klikamy ściągnij. Lub jest tu pobierz wszystko, jak widzicie jeden plik, no to pobieracie. To jest pozycja niezalogowana. Bardzo ciekawa, prawda? Możecie też zalogowany jak chcecie i zaraz wam to pokażę. Dalej jest bardzo prosta sprawa, ponieważ wystarczy to, co pobraliście. W takiej pozycji jałowej podstawowej, nie wiem, czy to będzie spakowane, czy nie, jak tu domyślnie jest w dysku Google, ale jeżeli jest spakowane, to po prostu rozpakowujemy i przerzucamy tam, gdzie chcemy, żeby było. Ja w tym przypadku mam tutaj. Napisałem to World of Tanks Classic. To mój podstawowy, nie ten ściągany. Mam jeszcze skrót oczywiście oryginalny, tam ostatnia opcja do właśnie instalacji trzeba zaznaczyć, żeby ten skrót się utworzył. Wcześniej też będą was pytali o lokalizację. To też zmienicie. Będziecie wiedzieli, jak to zrobić. Tak jak wszędzie indziej, tak grafika z językiem to ciężko, ale grafika myślę, że wystarczy, nie wystarczyłaby to zainstalować i właśnie tak to należy zrobić. No jak widzicie, to jest pozycja zalogowana. Możemy tak samo tutaj najechać, kliknąć pobierz po prostu. Zazwyczaj jak udostępniam, czy ktoś udostępnia, to jeden plik. Lub najechać, tu może jest taka opcja, o wiecie, prawym też można kliknąć pobierz jak chcecie. No jest wiele różnych możliwości. W każdym przypadku, jak pobieramy, no to klikniemy to pobierz. Pobierz. Najpierw jest kompresja. Przejdzie kompresję, wtedy zacznie się pobieranie, się pobierze. Co dalej robić? Anuluj pobieranie. Ogółem jest już kilka poradników od twórców, właściwie jednego głównie, jak to pobrać, ale jest to tak ogromnie skomplikowane, że ja się pogubiłem, a po prostu zrobiłem po swojemu wcześniej i jestem zadowolony z efektu, coś mi się udało. Tak właśnie jest, wszystkie najważniejsze opcje wam przekazałem. Jeszcze klikacie X, jak pojazd zostanie zniszczony, czy chcecie po prostu wcześniej wrócić z bitwy i tam oczywiście opcje są. Jest wersja angielska, to naprawdę fantastyczne, bo tak było, trzeba męczyć się z oryginalną. W końcu by się nauczyło tych opcji, ale byłoby to męczące. A tak mamy angielską, więc no lepiej po prostu być nie może. No i dlatego tak by się to właśnie zakończyło. Oprócz tego odcinka z poradników jeszcze będzie oczywiście World of Tanks w wersji informacyjnej, kilka odcinków, kolejny właśnie poradnik tutaj odnośnie trybów bitew i jakby się coś zmieniało, jakieś tam aktualizacji, też można by to uaktualnić. A tymczasem myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!